Cześć siemanko, witam Was w kolejnej porcji zmagań z moim Eclipsem. Dzisiaj wymienimy sobie przewody zaponowe. Przewody zaponowe to kluczowy element układu zaponowego. Ma ogromny wpływ na równą pracę silnika, na jego dobre osiągi oraz na prawidłowe spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej. Przewody wymieniamy co 100 000 km, w tym przypadku 100 000 km, tak zaleca producent. Oczywiście jeżeli widzimy, że przewody mają widoczne uszkodzenia, tak jak tutaj widać w tym przypadku, przewód ociera się tutaj o ten wspornik w rozpórkę kielichów, wtedy warto rozważyć wymianę wcześniejszą. Mamy tu nowe przewody, ja zdecydowałem się na firmę Jabłko, nie wiem jak to się to czyta. W każdym razie były dosyć polecane, dlatego wybór padł na nie. Zostały dobierane z winu, więc mam nadzieję, że będzie to pasować. Tutaj jakby ktoś potrzebował numer. Warto zauważyć, że przewody mają różną długość, także nie każdy będzie pasował w każde miejsce. Musicie to wziąć pod uwagę. W pierwszej kolejności odkręcamy sobie wszystkie śruby mocujące osłonę świec zaponowych. I ściągamy osłonę. Zobaczmy sobie z bliska. Nie wiem, to jakieś zwierzątko, co z jakieś zapasy zbierało na zimę. Na to wygląda. To mnie bardzo niepokoi. Tu ktoś próbował to łączyć. Tutaj delikatny wyciek oleju. To podejrzewam jest jeszcze ze starego korka. Tutaj olej się zlewał i w tym miejscu się utrzymywał. Ale to na pewno nie miało dobrego wpływu na działanie silnika. Kiedy powiem Wam, im dłużej ten samochód mam, im dłużej mu się przyglądam, to zaczynam dostrzegać takie rzeczy, że tutaj pan fuszerka chyba posiadał ten samochód. Zanim zaczniemy wymieniać przewody, ja wytrę sobie tutaj te wycieki oleju. Tutaj mam nadzieję, że nowe się już nie pojawią, więc mogę to zrobić, skoro to mam już zdemontowane. Ok, myślę, że jest ok. Nie wiem w zasadzie od którego zacząć, ale tutaj raczej nie ma to zbyt dużej różnicy. Myślę, że zacznę sobie od tego, który tutaj jest jak najbardziej skrajny z tej strony. Więc wyciągam go w ten sposób. Aha, bardzo ważne jest też, żeby sobie nie pomylić, gdzie który cylinder, gdzie który przewód idzie. Tu mamy cewkę zaponową. I każdy z kabli ma być w swoim odpowiednim miejscu. Jeżeli zamontujemy go w złym miejscu, to może silnik może nie pracować, może nawet nie odpalić. Także warto zwrócić uwagę na kolejność przewodów i kolejność tutaj przewodów zamontowanych w cewce. No dobra, postaram się jakoś to wykminić, żeby było tak jak się należy. I myślę, że zacznę od tego, bo ten chyba jest najdłuższy. Wyciągamy go z tej strony. O, było zassane nieźle, ok. Wylazło. I teraz tutaj odpinamy przy cewce. To nie powinno być jakoś bardzo wymagające, jak widzicie, zeszło bez problemu. Dobra, i teraz przyłożę sobie przewód porównam sobie, czy one są takie same, czy one pasują. Dobra, żeby powiedzmy ten. Oho. No nie, to nie jest to. No niestety porażka. Zostały mi wysłane nie te przewody. Zobaczcie, jaka jest ogromna różnica. No nie, to jest zupełnie coś innego. No nic, muszę to zwrócić do sprzedawcy i poszukać przewodów, które pasują. Cięcie. No i jesteśmy z powrotem. Minął dobry miesiąc. Niestety, jak widzieliście, tamte kable nie pasowały, więc wymieniłem je na takie.
z firmy NGK. Tutaj jest model dokładny ME77 bodajże, o ile dobrze czytam. Tak. I te mają pasować. Podobno. Sprawdźmy to. No dobra. Ja zacznę tak jak, nie pamiętam czy w tamtym filmiku zacząłem od tej skrajnej, czyli to jest cylindra numer 4, ale zacznę od tego. Kurde. No, dawno chyba nie wyciągane. Ogólnie jest w dobrym stanie, tutaj nie ma żadnych nalotów oleju, ani takich rzeczy. No to jest ważne, także czwarty. Nie wiem czy to będziecie widzieć. Może zrobię przybliżę troszeczkę. Cylinder czwarty jest tutaj, cewki podpięte z lewej strony maksymalnie, więc go wyciągam i ciach, ok. I teraz rozpieczętuję sobie opakowanie i poszukam takiego przewodu, który odpowiada długości temu przewodowi, który dopiero wyciągnąłem z samochodu. A zanim to jeszcze sprawdzę, czy są fajki identyczne. No tak. Znaczy tu jest delikatnie inne, delikatnie różne. Aczkolwiek to chyba nie powinno robić różnicy. Mam nadzieję. No dobrze. Znajdziemy taki, który pasuje. W nowych przewodach zauważyłem, że są ponumerowane. Są tak, czyli to jest numer cylindra, więc sprawdźmy. Czwóreczka to jest ten. No i to w teorii. Kurde, nie, może teraz te są za krótkie, bo mnie trafi coś. Te przewody jednak są krótsze i to zdecydowanie krótsze. Więc wychodzi na to, że te, które są na samochodzie, są za długie. Nie wiem, tak mi się wydaje, bo te są no naprawdę dobrane konkretnie pod ten samochód, więc to musi być to. Dobra, nic. Zróbmy tak jak powiedziałem na początku, czyli tutaj jak widzicie jest oznaczone czwóreczką. 4, tak? I damy go po prostu do cylindra numer 4. Ok, dobra, resztę będziemy robić w ten sam sposób, czyli teraz cylinder numer 3. Tu jak widać jest trójka, widać albo nie widać. No, średnio widać, bardzo mi przykro, ale to już, no zrobię to po prostu wszystkie za koleją i będziecie to mogli obserwować, tu jakby już nie ma tej większej filozofii przy tym, więc działajmy. Wygląda z bliska. Tutaj te przewody chyba tak mają być, tak mi się wydaje, że tak przynajmniej odpowiada tej długością. Nie są one też naprężone, nie są jakoś bardzo zaginane. I ten jest trochę zaginany, ale sugerowałem się tymi strzałkami, które jak możecie zauważyć są przy każdym z wejściu na każdym otworze na przewód zapłonowy i on pokazuje w którym kierunku, tak mi się wydaje, ma iść ten przewód, czyli jak go tutaj poprowadzić. I tu jest jak widać do góry, tutaj jest w dół, a ten pierwszy ma do góry. Więc składamy do kupy. Nowe przewody mamy na miejscu, także sprawdźmy, czy ta padlina odpali. Podłączyłem sobie już akumulator, zazwyczaj zostawiam go no nie podłączonego, bo auto stoi, więc nie ma sensu, żeby był podpięty. No, chwila prawdy. Też długo stało, więc jeżeli nie odpali, to nie będę zdziwiony, jeżeli akumulator będzie rozładowany, ale spróbujmy. Pali jak należy. Jest bajeczka.
się auto fajnie pali. Zagrzałem je też sobie przy okazji, że troszkę sobie jeszcze pochodziło. No i cóż, kolejny etap za nami. Całkiem prosty. Wszystko przebiegło, powiedzmy, zgodnie z planem, gdyby nie te źle dobrane części, ale no cóż, zdarza się, to jest normalne. To jest normalne w motoryzacji, jeżeli pracujesz z samochodami, czy to zawodowo, czy hobbystycznie. A dzięki za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu. A my widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.